Ludzie nadal tam na froncie giną, miasta nadal są bombardowane. Czy fotograf wojenny robi więcej dobrego, szerząc prawdę, czy bardziej przeszkadza, będąc tam żołnierzami na froncie, którzy próbują coś osiągnąć, a on trochę ląduje pod ich nogami? Nazywam się Jan Górecki, jestem reżyserem i scenarzystą filmu Reporter, który był moim pierwszorocznym filmem na Warszawskiej Szkole Filmowej. Ja nazywam się Hubert Wodecki, jestem autorem zdjęć do filmu Reporter, który realizowałem na drugim roku. Jest to film o polskim fotoreporterze Tomku, który jest na froncie wojny na Ukrainie i stara się udowodnić samemu sobie, żołnierzom na froncie i swojej redakcji, że jego praca reporterska może mieć realny wpływ na zainteresowanie wojną. Halo? Masz coś nowego? Na tyłach potrzeba czasu, żeby coś złapać. To zbieraj się. Kupuję ci właśnie bilet na rano na autobus z Charkowa. Ale... to tutaj nikt nie zostaje od nas. Tomek, ludzi już naprawdę ta wojna gówno obchodzi. Mam wrażenie naszej takiej percepcji, COVID się skończył, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, a potem wojna w Ukrainie trochę medialnie przygasła w momencie, kiedy wybuchł konflikt w strefie Gazy, więc te tematy się zastępują i wiadomo, że tak to jest po prostu w świecie, natomiast ludzie nadal tam na froncie giną, miasta nadal są bombardowane, no ale teraz, żeby się przebić do świadomości w ogóle ludzi z tematem wojny w Ukrainie, jest po prostu dużo ciężej. Na początku wojny praktycznie każda duża redakcja amerykańska miała swoją siedzibę w Kijowie. Obecnie to się zmniejszyło, nie wiem, no ileś razy generalnie się zmniejszyła ilość tych redakcji, więc trochę z tego wyszedł w ogóle pomysł na zrobienie Reportera. Po raz pierwszy w życiu współpracowałem z pirotechnikiem, bo w trakcie filmu mieliśmy do dyspozycji efekty pirotechniczne oraz pneumatyczne. Pojawiła nam się w filmie perspektywa kamery głównego bohatera, której oryginalnie nie było. Każdy dzień zdjęciowy to było trochę inny zestaw wyzwań. Tutaj pierwszego dnia mieliśmy zrobić efekt spadających z nieba płonących gazet, więc mieliśmy wielki propeler i musieliśmy podpalone gazety wrzucać nad ten propeler, żeby one spadały nam pięknie za bohaterem Andrijem podczas sceny. Drugiego dnia przyjeżdża nam czołg na plan. Trzeciego dnia robimy właśnie drona oświetleniowego i wybuchy pneumatyczne w polu oraz największą tam eksplozję w filmie. Czwartego dnia znowu mamy pirotechnika, bo robimy strzelaninę w opuszczonej fabryce na Woli. Także jakby ilość wyzwań podczas całego filmu no była niesamowita po prostu. Trochę tak się złapaliśmy z Hubertem na tym, że po każdym dniu trochę hej, to się udało zrobić. To trochę dziwne. Moja ulubiona scena to scena w okopie, ponieważ mamy tam taki moment, gdzie bawimy się trochę przechodzeniem z kompletnej czerni do czerwonego światła flary. Nasz bohater zastanawia się, czy zrobić zdjęcie. I podnosi na chwilę aparat i jedyne co widzimy to obiektyw i jego oczy, które są przysłonięte cieniem. Myślę, że on bardzo dobrze zwieńcza też temat filmu, który gdzieś tam od samego początku też dla mnie wyglądał w taki sposób, że czy fotograf wojenny tak naprawdę robi więcej dobrego, szerząc prawdę, czy bardziej przeszkadza, będąc tam żołnierzami na froncie, którzy próbują coś osiągnąć, a on trochę ląduje pod ich nogami.